Cześć, tutaj Amelia. Witam Was na kanale Dzika Jakość w tej jesiennej odsłonie. Weźcie sobie herbatę albo dniowe latte, bo dzisiaj porozmawiamy sobie o pewnym testerskim temacie. A konkretnie porozmawiamy sobie, dlaczego zwykle tester czy też QA jest osobną rolą w projekcie. Czasami mamy dyskusję o tym, czy w ogóle tester powinien być osobną rolą, czy da się to ograć inaczej, czy może zamiast QA jako konkretnej osoby możemy rozdzielić te testerskie obowiązki, te obowiązki związane z zapewnianiem jakości na inne osoby w zespole, na przykład na programistów, na przykład możemy dać aplikację naszym użytkownikom do beta testów. Jest to oczywiście możliwe, natomiast jednak w większości projektów tester jest osobną rolą, tester czy też QA. I dzisiaj opowiem Wam o zaletach tego rozwiązania i dlaczego w ogóle tak jest. Zaczynajmy! Pierwsza rzecz to specjalizacje. Mamy coś takiego jak cykl wytwarzania oprogramowania. No bo wytworzenie jakiegoś oprogramowania dla laika może wydawać się proste. Jest jakiś programista, ma pomysł, pisze kod i powstaje strona internetowa albo jakaś mała aplikacja. I tak się zdarza. Są freelancerzy, którzy robią takie niewielkie projekty od A do Z sami. Są też startupy, są też takie sytuacje, kiedy ktoś faktycznie wypuszcza jakąś małą apkę sam. No ale w takich większych projektach, kiedy mamy jakieś większe, rozbudowane oprogramowanie, zwykle jego wytwarzanie jest podzielone na fazy i też są różne specjalizacje, które się zajmują tymi fazami. Czyli na przykład UX i UI designerzy zajmują się projektowaniem, analitycy biznesowi również biorą udział w projektowaniu, oni są specjalizowani w tym, czego potrzebuje użytkownik, co konkretnie ma zawierać oprogramowanie. Jeśli to jest jakaś regulowana branża typu bankowość, oni mają też wiedzę o tej bankowości i oni przygotowują wymagania. Na podstawie tych wymagań programista może tworzyć kod, tester może testować. I znowu, kiedy mamy jakieś zwinne metodyki, to te fazy nie są tak od siebie odseparowane, tylko raczej wszyscy współpracują w jednym zespole i mniej więcej pracują w tym samym czasie, ale to temat na inny filmik. Tak czy siak mamy specjalizację i każdy zajmuje się swoją częścią. Dlaczego tak jest? No, rzecz jasna, trudno by było znać się na wszystkim. Trudno by było, żeby ktoś i znał się na wymaganiach formalnych w bankowości i umiał programować, i specjalizował się w automatyzacji testów i we wszystkim innym. Tego jest po prostu bardzo dużo, więc to naturalne, że mamy specjalizację. Zresztą oprócz tego badania pokazują, że multitasking nie jest do końca dobry, w tym sensie, że jednak efektywniej pracujemy, kiedy skupiamy się na jednym zadaniu, nie kiedy przeskakujemy pomiędzy wieloma zadaniami. Więc nawet gdyby jedna osoba była w stanie robić te wszystkie rzeczy, po prostu nie byłoby to wydajne, lepiej skupić się na jednym. No i tak wyglądają projekty IT, że każdy ma zwykle jakąś swoją, mniej lub bardziej ściśle określoną rolę. Druga sprawa, przechodząc od tych ról, jest taka, że testowanie odbywa się na różnych poziomach. Być może kojarzycie piramidę testów. I na różnych poziomach testowaniem mogą się zajmować różne osoby. Na najniższym poziomie piramidy mamy unit testy. To jest odpowiedzialność programistów, zwykle oni tworzą te testy. Mamy następnie testy integracyjne, systemowe, testy end-to-end. To będą takie testy, którymi zwykle się zajmują testerzy, QA-owie, ale mamy też testowanie akceptacyjne i to czasami będzie robota testera, a czasami będą to robić analitycy biznesowi, product owner, czasem nawet użytkownicy naszej aplikacji, jeśli tworzymy aplikacje na potrzeby wewnętrzne, zwłaszcza wtedy. Więc to jest tak, że testowanie odbywa się na wielu poziomach. Istotne jest, że jest ta jedna rola, tester czy QA, który się skupia głównie na testowaniu, na jakości, ale są też inne role, jak programista czy analityk biznesowy, które również biorą w tym udział. Dzięki temu możemy mieć oprogramowanie przetestowane z różnych stron i różnych perspektyw.
Bo pamiętajmy, że programista będzie się skupiał na testach jednostkowych, na testach sprawdzających bardzo konkretne moduły oprogramowania. Tester spojrzy bardziej całościowo. Tester korzysta z różnych specyficznych technik projektowania testów. Tester sprawdzi na przykład tak zwane corner case'y, czyli takie bardziej nietypowe przypadki testowe. No i nawet jeśli programista przetestuje manualnie na szybko swoją funkcjonalność, czy też napisze testy jednostkowe, to on po prostu nie ma czasu na takie szerokie testowanie jak QA. On skupia się na tworzeniu kodu i na tym, żeby ten kod był dobrze napisany i tak dalej. Z kolei, kiedy mamy testowanie takie akceptacyjne przez biznes, przez użytkowników, przez analityków, to oni mają bardziej biznesowe spojrzenie, czy oprogramowanie spełnia ich wymagania, niekoniecznie takie techniczne spojrzenie, jakie ma tester. No i nawet sama kwestia tego, że testowanie może się odbywać na różnych środowiskach, że programista może testować na środowisku deweloperskim, tester na jakimś środowisku testowym, one mogą być bardzo różne nazwy w zależności od projektu, może być osobne środowisko akceptacyjne, tam na przykład będziemy puszczać nasze zautomatyzowane testy regresji, a także tam będą testować na przykład analitycy biznesowi, więc to, że to jest testowane na różnych środowiskach o różnym stopniu integracji, też sprawia, że różne osoby mogą wyłapać różne kwestie związane z jakością. Dzięki temu mamy szansę ulepszyć tę jakość. No i jeszcze jedna rzecz, której wcześniej nie dodałam. Testowanie to jest nie tylko branie tych najnowszych funkcjonalności i jakieś proste sprawdzanie, czy one działają. To jest coś o wiele szerszego. Mamy chociażby testy regresji, czyli przed każdym wypuszczeniem jakiegoś nowego kodu musimy sprawdzić, czy nie popsuły się, mówiąc kolokwialnie, obszary, w których programista w ogóle nie dokonał żadnych zmian, bo tak się może zdarzyć i to jest tak zwana regresja. Więc znowu to jest cały duży obszar, którym zajmują się testerzy, albo testują te regresje manualnie, wykonują te testy regresji manualnie, albo automatyzują je, więc znowu to jest cały wielki obszar, o którym może ludzie tak potocznie nie myślą, ale jest on niezwykle istotny, no i to jest robota testerów. Tym się raczej nie zajmują programiści ani nikt inny. Kolejna rzecz jest taka, dość banalna, że po prostu warto jest mieć drugą parę oczu. Warto jest mieć taki pomost między programistą a analitykiem. Opowiem Wam historyjkę w tym temacie. Kiedyś miałam taką sytuację. Miałam przetestować w projekcie taki raport. A jeszcze Wam dodam, że niestety w tym projekcie mieliśmy bardzo mało spotkań, nie mieliśmy tak zwanych refinementów na przykład, na których się omawia wymagania i nowe feature'y. Więc ja miałam przetestować taki raport, który miał zawierać informacje o różnych budynkach należących do tej firmy. Więc tam miało być nazwa budynku, powiedzmy, załóżmy, że miał być adres tego budynku, informacja, co jest w nim przechowywane, coś w tym stylu. I miała być cała lista w Excelu. No i spojrzałam na wymagania, no i dostałam ten raport do testowania i od razu zauważyłam tam problem. Otóż nie było żadnej kolumny z unikalną wartością, z jakimś numerem porządkowym, czy ID, czy czymkolwiek, dzięki czemu dałoby się zidentyfikować każdy z tych budynków. No bo ich nazwy mogłoby się zdarzyć tak, żeby się powtarzały, więc nie było tam żadnej kolumny z unikalnymi wartościami. Od razu zobaczyłam, że to jest problem, że to będzie problem dla użytkowników z analizą tego pliku. Więc cofnęłam ten feature do programisty, do analityka, porozmawialiśmy. Okazało się, że faktycznie w wymaganiach było tak, że nie było wspomniane o tej kolumnie, czy właściwie o niej było wspomniane na początku, ale analityk coś tam drobnego zmieniał i przez przypadek usunął informację o tej jednej kolumnie. Programista dostał te wymagania i nie pomyślał, że to jest bez sensu. Był bardzo skupiony na swoich koderskich zadaniach, był też zawalony pracą, bo pracował nad kilkoma feature'ami w tym samym czasie. Więc nie miał szansy usiąść i mieć jakiejś takiej refleksji, że coś jest nie tak z tymi wymaganiami. Po prostu tak to zaprogramował. Gdyby nie było testera,
to wyszłoby to na produkcję. Może świat by się nie zawalił, ale użytkownicy byliby niezadowoleni. Dzięki temu, że ja to wyłapałam, można to było na dość wczesnym etapie naprawić. Gdybyśmy mieli jeszcze więcej komunikacji w projekcie, to pewnie w ogóle nie doszłoby do tego, że programista zrobiłby to w ten sposób, bo od razu zauważylibyśmy, że coś jest nie tak w wymaganiach na refinemencie. Zresztą pamiętajcie też, że tester nie tylko testuje oprogramowanie, ale też dokumentację, więc znowu przetestowanie dokumentacji przez testera również może pomóc uniknąć takich problemów. W tamtym przypadku akurat było dużo zmian w tej dokumentacji i trochę był chaos projektowy, przez co niestety ten proces nie zadziałał. W każdym razie, tak jak widzicie, wczesne testowanie i obecność testera czy też QA pozwala nam na wczesne wykrywanie błędów, na wczesne też ulepszanie jakości tego oprogramowania, dzięki czemu będziemy mieli na przykład większe zaufanie ze strony użytkowników. No i ostatnia sprawa jest taka, że jest to kwestia pewnej niezależności. Niezależności testowania i drugiej pary oczu, która jest obiektywna. Ludzie mają różne skrzywienia poznawcze i nie są w stanie zupełnie obiektywnie spojrzeć na wyniki swojej własnej pracy. Jakkolwiek byśmy się nie starali, jest to bardzo trudne, jest to po prostu normalne. Jest nawet taki podrozdział w podstawowym sylabusie ISTQB, który mówi właśnie o tym i o niezależności testowania. Tester to inna osoba, która może spojrzeć na trochę inne aspekty, która może zauważyć jakiś problem przeoczony przez programistę, bo jesteśmy tylko ludźmi. Pisarz pisze książkę i też ma swojego redaktora i swojego korektora, bo sam może nie wyłapać niektórych błędów. Identyczną sprawę mamy z oprogramowaniem. I możemy mieć różne stopnie niezależności. Może być tak, że mamy testera i programistę z jednego zespołu, którzy pracują razem i tester testuje wyniki pracy programisty. Możemy nawet zwiększyć ten poziom niezależności, outsourcując testowanie do jakiejś zewnętrznej firmy. I wtedy też jest szansa, że oni będą wolni od jakiegoś takiego skrzywienia poznawczego czy biasu, który jest w naszej firmie. Z drugiej strony to się też wiąże z pewnym ryzykiem, że oni nie będą mieli wiedzy, kontekstu o naszym projekcie. Natomiast ISTQB ostrzega faktycznie przed tymi ryzykami, ale zaznacza też, że faktycznie ta niezależność i druga para oczu mogą być bardzo korzystne. I mogą pomóc w czymś takim, właśnie jak w tej historyjce, którą przed chwilą opowiedziałam. Tak więc podsumowując, w IT mamy różne specjalizacje, mamy ludzi z bardzo konkretną wiedzą. Jeśli chodzi o testerów, QA-ów, mają oni bardzo konkretną wiedzę na temat technik testowania, na przykład też na temat automatyzacji testów, bo to nie jest takie samo programowanie, jak to, co robią programiści. Mamy tam często trochę inne wzorce projektowe, trochę inne frameworki, więc trochę bardziej praktyczne jest, jeśli jakaś odrębna osoba to robi, która się zna konkretnie na tej jednej rzeczy. Oprócz tego dobrze jest mieć drugą niezależną parę oczu, bo ludzie mogą nie zauważyć jakichś problemów ze swoim własnym kodem, z wytworami swojej własnej pracy. Dobrze jest mieć taki pomost pomiędzy biznesem i programistami i często może to ulepszyć wiele procesów. Chciałabym wiedzieć, co Ty myślisz na ten temat. Czy warto, żeby tester, czy też specjalista QA był osobną rolą w zespole, osobnym stanowiskiem? Czy może uważasz, że lepiej, jeśli to programiści i analitycy biznesowi i inne osoby będą wykonywać zadania, które zwykle wykonuje tester? Daj znać w komentarzu. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.